I dzisiaj pogadamy sobie trochę o seksie. Temat tabu. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku Homo sapiens. Cześć. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Esther Perel. Zanim ci powiem, kim ona jest, to ci opowiem jej trochę o jej historii. Najciekawszą, ale też najbardziej tragiczną częścią jej historii jest to, że ona jest córką dwojga ludzi, którzy byli w obozie koncentracyjnym w Polsce i byli w różnych obozach. They both were the sole survivors of their entire family. They came with absolutely nothing. They were illegal refugees for 5 years before they even became legalized. And my father always was a person who said, it doesn't matter how brilliant they are or how rich they are. What matters the most is how decent they are. Więc jej rodzice poznali się w dniu wyzwolenia, kiedy szli już ze swoich obozów. Wielokrotnie później słyszała od swoich rodziców, że, zwłaszcza od taty, że nie poznałbym swojej miłości, gdyby nie to, co się wydarzyło. I to, co ona przez całe swoje życie później wychowywana przez nich, to, co miała w sobie takie wyjątkowe, to było takie poczucie, że jej życie coś znaczy. I zajęła się poszukiwaniem również wśród ludzi, którzy przetrwali Holokaust, dzieliła ich na tych, którzy odzyskali tą wolę życia i byli w stanie, żyć pełnią życia, i tych, którzy byli martwi w środku, bo nie byli w stanie niczego przeżyć tak szczęśliwie, nie? And when you are in a concentration camp, you get to see the limits of a person's humanity and the stretch and the outreach of a person's humanity and their decency. And for some reason that always stayed with me, meaning don't get impressed by all the appearances and by how everything looks. Look at the person. I zajęła się później z czasem związkami, bo odkryła, że to, co odróżniało tych ludzi, którzy byli w stanie odbudować tą wartość życia po przetrwaniu Holokaustu, to była umiejętność kochania. Więc zajęła się związkami, a potem zajęła się seksem. I mam do ciebie pytanie, czy ty myślisz, jak ty myślisz, czy kiedyś związki były trudniejsze czy łatwiejsze? Zależy, o czym mowa. Że myślę, że kiedyś ludzie bardziej godzili się ze swoją rolą w związku, tak samo kobiety, jak i mężczyźni, ale na przykład właśnie tematy seksu były tabuizowane, więc ludzie nie rozmawiali ze sobą wprost. No właśnie, bo po pierwsze, to co powiedziałaś, to jest prawda, że kiedyś ludzie, przynajmniej według Esther i jej badań, kiedyś ludzie mieli znacznie więcej ról. W sensie te role były bardzo ustalone i jasne i nie było takiej swobodnej wolności, jak dzisiaj mamy w wielu kwestiach. There are rules, there are obligations, there's a tight structure from which you can't get out, but it tells you clearly who you are, where you belong, where you're rooted and what's expected of you. Czyli razem z dzisiejszą wolnością, którą mamy, powstaje ogromnie wiele pytań. Czy ten partner jest odpowiedni? Czy mam żyć w związku, czy nie mam żyć w związku? Czy mam mieć jednego partnera? Czy czekać z seksem do ślubu? Czy będę mieć dzieci? Czy będę mieć jedno, czy więcej dzieci? Every husband knows exactly what they can ask from their wife, and the wife knows exactly what she should not tell her husband, and children know their place, and adults can all interact. All of this was super regulated. Wszystkie role były ustalone i było bardzo znacznie więcej możliwości patrzenia na cudze życie przez cudze okna, bo ludzie żyli w większych społecznościach bliżej siebie. Right now, your best friends could be breaking up and you didn't even see it coming. Nobody knows what goes on in the neighbor's house. That's where should we begin became, I think, so powerful. It gave you back a sense of what actually goes on in other people's lives. So that you're not alone wondering, am I the only one who's going through all of this? Właśnie Esther mówi, że to, co najbardziej to zmieniło, to jest rozwój indywidualizmu. I że rozwój indywidualizmu powstał bardzo niedawno. Ona mówi, że jakieś około 50-60 lat temu, kiedy zaczęliśmy patrzeć na to wszystko inaczej. Basically, I call it the identity economy. We spend our time trying to figure out who am I. We have an enormous industry of self-help. Yeah. You know,
with this belief that we are self-made, that we can have selfies, that we do self-care. It's this self that is so focused, such the center of everything, and so fragile. The freaking self has never been more fragile. We are constantly making sure that it doesn't get overwhelmed, that it doesn't get triggered, that it doesn't get violated, that it doesn't get shattered, because it stands there alone. I razem z tym poczuciem indywidualizmu powstały potrzeba tego, żeby poszukiwać szczęścia w samym sobie. I zadajemy sobie mnóstwo pytań, na przykład, kim ja jestem. Że kiedyś te pytania nie miały miejsca, dlatego że kiedyś o tym, kim jesteś, świadczyły twoje akcje, w sensie to, co robiłaś. Czyli jeśli chodziłaś do kościoła, to świadczyło o tym, że jesteś osobą religijną. Koniec. And as I choose you, now you become responsible to alleviate my existential aloneness. You know, that's why you become my village. Right. Because I've left the village. Dzisiaj razem z powstaniem indywidualizmu człowiek jest znacznie bardziej samotny, bo to, co kiedyś cała wioska jakby nam dawała, czyli pewnego rodzaju relacje, połączenia, intymność z ludźmi, dzisiaj żądamy od tej jednej osoby, z którą żyjemy, żeby ta osoba, jedna osoba była całą naszą wioską. I problem polega na tym, że kiedyś małżeństwa pełniły jeszcze inną rolę ekonomiczną, tak? Więc to była pewna umowa, która była zawiązana, więc dzisiaj jeszcze wciąż, na przykład w Indiach są kraje, w których wciąż cały czas istnieją aranżowane małżeństwa. Kiedy wypełnia to pewną jakąś rolę ekonomiczną, to w tym momencie ma już z zasady pewną funkcję w społeczeństwie i niekoniecznie tą funkcją jest odnalezienie miłości, tak jak dzisiaj. Dzisiaj żądamy od związków znacznie więcej, wymagamy od nich znacznie więcej. Więc, a jak Ester mówi... Of course, you know, expectations is often a resentment in the make. Więc jeśli masz oczekiwanie, to ono z czasem będzie generować tą urazę w tobie. I jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, że kiedyś ludzie zaczynali od małżeństwa, a potem był seks, a teraz jest tak, że ludzie zaczynają od seksu, a potem jest małżeństwo i przestaje już istnieć seks, już tracą ten pożądanie. So what did we do? We brought love into marriage. We brought sex to love. We connected happiness to to emotional and sexual satisfaction. Mm-hmm. And we also want a passionate marriage, which for most of history has been a contradiction in terms. No i właśnie, i teraz przejdźmy do tego kolejnego punktu, czyli ja to nazwałem sobie 4 jeźdźcy związkowej apokalipsy, czyli jakie są twoim zdaniem 4 rzeczy, które najbardziej wpływają na śmierć związków? I nie mówimy tutaj o tym, że ludzie dochodzą do punktu, w którym biorą rozwód albo rozchodzą się, bo bardzo często tkwią dalej w tym związku, ale ten związek w nich już nie istnieje. To jest tak naprawdę już tylko i wyłącznie formalność. Brak czasu. Brak czasu. Brak romantyczności. Brak romantyczności. To ja ci powiem, jakie są 4, które wymienia. One pokrywają się z tym, co ty mówisz. Indifference and contempt and neglect and violence are probably the 4 most important. Okay. I'm not talking about big violence. Microaggressions are plenty. Mikroagresja, czyli taka passive aggressive, czyli nie, bo wiadomo, jeśli jest przemoc w związku, no to jest już skrajne, ale to nie jest najpopularniejszy problem. Najpopularniejszy problem polega na tym, że ludzie są wobec siebie po prostu bardzo niemili, złośliwi, tak, i uchodzi im to na sucho. To jest jeszcze gorsze. Most people talk nicer to anybody else than their partner when a Why relationship is that? degrades. Because you can't get away with it. Pytanie brzmi, dlaczego ludzie są często bardziej niemili względem swoich partnerów niż względem jakiejkolwiek innej osoby, których jakby nie znają poza związkiem, nie? Których spotykają gdzieś, albo nawet swoich znajomych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że uchodzi im to na sucho, bo gdyby zachowywali się w taki sam sposób wobec każdej innej osoby, to nie miałoby to takiego efektu, po prostu potraciliby tych znajomych. Do you know how many people stop thanking their partners? Thank you. Thank you for doing this for me. Thank you for picking up the shirts. Thank you for, Making you feel appreciated. Yes, appreciation. Appreciation is huge. Yeah. Ester odnośnie tego mówi, że czasami gra sobie w taką grę, że idzie, jak jest w restauracji, to przypatruje się
wiesz, jakby ludziom tam i próbuje zgadnąć, kto tam jest w związku, a kto jest po prostu, wiesz, jakby ze znajomymi albo na randce. No i wiesz, łatwo po prostu to poznać, dlatego że ludzie, kiedy są ze znajomymi albo na randce, dają z siebie znacznie więcej energii. Więc to jest to, co ty mówisz. Brak czasu, brak zaangażowania. Zaangażowanie. Bo oczywiście wiemy, że przeciwieństwem miłości nie jest wcale nienawiść, tylko jest Obojętne. obojętność. Dokładnie. I to jest kolejna ogromny killer związków, dlatego że ludzie, kiedy ten związek nie dbają o niego, no po prostu jakby tam stają się chłodni w środku i stają się po prostu współlokatorami. When you are indifferent, you degrade the other person. They're less important to you. They don't matter. And ultimately, what we feel in relationships is that we matter. That is the essential reason for connecting to people, is that we are creatures of meaning. Kolejna rzecz to jest pogarda. Not, did you do this? Did you call? Did you pick up? Do this. I to jest trzecia i ostatnia, to jest zaniedbanie. Zaniedbanie, zapuszczenie. When people just basically take each other for granted, you know, they take more care of their car than of their partner. Rzeczy, które moglibyśmy robić w naszym związku, ale nie robimy, bo podchodzimy do tego w sposób taki bardzo minimalny. Na zasadzie, po co będę to robić, jeśli jakby, jaki to da mi efekt? People have this idea that they put it all in when they were dating, and then once they seal the knot, it's like as if they tie the knot, it's like now they don't have to do squat anymore, and they go into this kind of complete sense of complacency and laziness. Problem właśnie z zaniedbaniem jest taki, że ludzie bardzo często robią wystarczająco wiele, aby nie dostać jakby bury, nie zostać skrytykowanym. Ale to, co wychodzi poza skrytykowanie, czyli jakby dodatkowe zaangażowanie, czyli wiesz, jakby niespodzianki, przynoszenie, wiesz, jakby kwiatów bez okazji, to są już rzeczy, które wychodzą poza to minimum i no po prostu jakby nie jest to wykonywane. If I was to say this in your business, would you say this is too much work? Right. Or you would say, that's very good advice, this is high rate consulting fee. Chodzi o wewnętrzny system nagradzania się. Wewnętrzny system nagradzania to jest ten element, który w przeciwieństwie na przykład do pracy będzie sprawiał, że nawet jeśli nie dostaniesz pieniędzy za to, to i tak będziesz to robić, bo masz jakieś poczucie wewnętrznej jakby mobilizacji i motywacji, żeby to robić. Kiedy ona daje po prostu te porady ludziom i potem przychodzi ktoś, kto jakby narzeka na to, że trzeba coś wykonywać, to jej odpowiedzią jest, że gdybym ja dawała takie rady twojej firmie, to powiedziałbyś, o, świetne rady, bardzo, bardzo cenna porada, muszę zastosować to w mojej pracy. Dlaczego? Dlatego, że tam masz ten zewnętrzny system nagradzania, który ciebie motywuje do tego, żeby rozwijać tą firmę. I ludzie będą więcej energii wkładać w to, w swój ogródek, w swoją pracę, w swój samochód, w rzeczy, które są zewnętrzne, bardziej niż w relacje między ludźmi ze swoim partnerem. No i na to Ester mówi, że quality of your life zależy od tego, w jaki sposób będziesz miała swoje relacje. To już mamy to mocno obgadane, bo tak naprawdę chodzi przede wszystkim o relacje ze samym sobą, a dopiero później relacje z tą osobą. You have a reward system, you have incentives, Bonuses, you have yeah. bonuses, Yeah. but there is no incentivized system as in the private domain. So people just think, why bother? Right. And that's the difference, is that the ones who have good relationships are the ones who created their own internal incentivized system. W tym momencie jakby zarysowujemy taki bardzo negatywny obraz związków i zaczynamy od tej strony jakby tej takiej złej, nie? Dlaczego ludzie się kłócą i co jest najgorszą konsekwencją kłótni? Śmierć. Ale taką mniej? Rozwód. Thank person, first of all. And because it also makes it feel like this is not a given. Nobody owes you squat. You're not owed anything. You're not that important. You're actually quite replaceable.